Jaram się! Bardzo mi przypomina to wystrój takiej, nie wiem, Kanady, Alaski. Jedźmy dalej, gdyż jest tu cudownie. Tato, Co? ładne te góry. Pewnie, że ładne. To jest tutaj ten mostek z tym hotelem. Ten hotel w Parku Narodowym kosztuje 300 euro za noc, za osobę. Hermoso, hermoso. Hello, jesteśmy na lotnisku i lecimy na ziemię ognistą do Puerto Natales. Będziemy nam zwiedzać lodowce, oglądać pingwiny, pływać łódką, jeździć jakimś autem wypożyczonym, trochę jakieś wycieczki mamy wykupione. Jedziemy także do Ushuaia, no i potem wrócimy i będziemy w końcu mieli odhaczone. Lecimy i mam nadzieję, że będzie warto, dlatego że jak tyle osób tak mówi, to znaczy, że musi być warto, więc lecimy sprawdzić. Chodźcie. No i witamy, wylądowaliśmy, witamy w Puerto Natales na Patagonii. Jaram się! To taki starożytny, pradawny ten leniwiec, taki wielki. Dotykam jaki wielki. Słuchajcie, jestem zauroczony tutejszymi sklepami, dlatego że tu jest sklep taki, że w każdym jest wszystko, nie? Czyli na przykład tu jest tak, spławiki i wędki, nie? Obok piłki plażowe, zapięcia do rowerów. Tutaj są opiekacze do chleba i grille elektryczne, a tam są pistolety. A my w ogóle kupujemy termos. Ja takie rzeczy lubię, bo z czapy wejdziesz, że coś kupisz. A jak już kupisz łuk, to możesz kupić też hantle, kitle i materac, na przykład taki do ćwiczeń. Tutaj jest bardzo dużo tych, to się nazywa mylodon. Mylodon to jest prehistoryczny leniwiec o takich rozmiarach wielkich. Wykopali tu takiego prehistorycznego stwora. Podobno to jest dziad leniwca? Podobno, nie wiem. Właściciel naszego kempingu, gdzie zostawiamy kampera Santiago, on lubi takie beretki, zawsze kosi w takim trawę i mówi, że jest hermoso, hermoso. No i muszę mu kupić, no jak mu się tak podoba, że same serduszka wysyła, to będzie taką miał. Ja sobie taką kupiłem. No. Jest tutaj tak urokliwie. Bardzo mi przypomina to wystrój takiej, nie wiem, Kanady, Alaski, mimo że tam nigdy nie byłem, to tak z filmów. No, takie niska zabudowa, super to wygląda, powiem wam, naprawdę fajnie. Fajnie, że tu przyjechaliśmy, bo na razie jest bardzo sympatycznie. Łapiemy płatki śniegu. Tutaj tak jest, na Patagonii. Raz słońce, raz deszcz, raz śnieg. Nieważne jaka to pora roku. Słodkie? Pyszne jest. No i jeszcze kubek Spiderleny. Super. Pachnie dobrze. No, fajne. Co masz? Ja mam jakąś specjalność tej restauracji, naprawdę smaczne. Możemy chyba w tym sumieniu polecić. Gdzie jesteśmy? Przed naszą chatą. Dorobiliśmy się hacjendy, co prawda na 3 dni, ale mamy swój dom z podwórkiem. No i pokażę wam, co można dostać za taką cenę. Chatka jest bardzo taka przyjemna, klimatyczna. Telewizor z Netflixem, ale trzeba się samemu zalogować.
Piecyk gazowy bardzo dobrze działa, natomiast tylko w jednym pomieszczeniu. Jest pralka, co jest bardzo dużym atutem. Jest ciepła woda gazowa bez boilera, co też jest dużym atutem. Jest osobna sypialnia dla Juleczka. My mamy osobną łazienkę w sypialni głównej dla siebie tylko. Sypialnia główna z telewizorem również. Super opcja. Cała chata za dobę. Trochę ponad 50 dolków. Dobry deal. Dlaczego ja wam tutaj od rana tak pokazuję? Dlatego, że pojechaliśmy na całodniową wycieczkę busem. Mamy przewodnika, mówi do nas, więc zapraszam was. Będzie chyba bardzo ciekawie. W takim miejscu, jak tam widzieliście Kondora, dlatego tam jest tak obsrane, bo tam będzie żyło ze 100-150 kondorów razem w kupie, bo one są bardzo socjalne. Akurat widzieliśmy jednego tak jak na dłoni, ale kondory takie są, że występują razem i dlatego tam było tyle toalety ich. A kondory mogą żyć 70-75 lat i to jest normalne. Więc bardzo ciekawe, można widzieć nawet kilka pokoleń w stadzie. Struś męski. I ma taką postawę na zasadzie nie podchodźcie do mnie. Jest tutaj ogólnie ogromna ilość zwierząt, które się nie boją. Jest to obcowanie z naturą na maksa. I na przykład tutaj już kilka razy widzieliśmy flamingi. I wyobraźcie sobie, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety flamingów produkują mleko. I to mleko wygląda jak krew, gdyż jest czerwone, bo ma beta-karoten. Wygląda jak krew, a to mleko. I są tutaj producenci tego mleka. Także beka straszna. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że zasada Pareto działa nawet w naturze, gdyż tutaj jest bardzo dużo owiec. I wyobraźcie sobie, że 20% owiec jest zjadanych przez drapieżniki, typu orły na przykład. Podobno właśnie małe owieczki są najlepszym kąskiem dla orłów. Zasadą Pareto się ostatnio interesuje bardzo mocno i ciekawe jest dla mnie, że nawet tutaj ona działa. Widzicie ten widoczek? Masyw górski, który wyjątkowo wygląda spektakularnie, ponieważ o tej porze roku zwykle nie ma na nim śniegu, a proszę bardzo, pojawił się. I udało nam się zobaczyć najważniejszy zabytek w Parku Narodowym Torres del Paine, czyli Torres del Paine. No sé qué dice esta señora porque la verdad que mi polaco es pésimo y no le entiendo. Dlaczego tak długo pokazuję? Bo warto. Napcieszcie oczy. This is Lady Slippers. To jest śpiąca pani i to jest jeden z 3 rodzajów tego kwiatka, który tu występuje. Kolory, które widzicie zarówno tego wybrzeża, jak i wody, jest dzięki pierwiastkom występującym w tamtych rejonach. Niestety nazwy tych pierwiastków w języku angielskim i hiszpańskim są mi obce, więc wam tego nie przytoczę po polsku. Natomiast wygląda to spektakularnie. Szanowni Państwo, przed Państwem guanaco dziko żyjący, czekający aż upoluje go puma. Co ja chcę powiedzieć? Ten cały rejon to jest teren, na którym egzystują i polują pumy. Pumy mają około 150 kg wagi, jedzą około 7 kg mięsa dziennie. Jak upolują sobie takiego guanaco, to mają jedzenia na około 4 dni. Żyją około 12-15 lat i żerują w nocy, więc nie musimy się martwić teraz, jak jesteśmy tutaj. Jest to zwykły kot, niczym się nie wyróżniający od normalnego domowego kota, oprócz tego, że jest wielki. Tyle chciałem wam powiedzieć. Jedźmy dalej, gdyż jest tu cudownie. Tato, Co? ładne te góry. Pewnie, że ładne. Klaudia, jak się nazywają te góry? Jak się te góry nazywają? Jak? Fajne.
Torres del Paine. Zwróćcie uwagę na kolor tej rzeki i na to, jak to się prezentuje w całości razem z tymi wieżami. Tych ludzi nie powinno tam być. Facet mówi, że właśnie dlatego niektórzy żyją krócej. Zapraszam Was do parku. Widzicie to czarne? Tu? To czarne, a pod spodem to białe. To jest generalnie ciekawe zjawisko, dlatego że to czarne to jest pod wpływem ciśnienia, to jest jakby stopiona, taka ścieśniona magma, która jakby zrobiła się koloru czarnego pod wpływem ciśnienia i innych różnych warunków. Natomiast ta szara, no to jest normalnie tam jakiś bazalt. No a tutaj widać pięknie lód. I można się z takim lodem napić whisky gdzieś tam w barze, więc pewnie nie omieszkam. Jeszcze Wam pokażę flamingi. Chcecie? Pewnie, Łukasz, że chcemy. Kuźwa, pokaż flamingi. Dobra, już nie krzyczcie, że tak bardzo chcecie. Dobra, załatwione. Ledwo widać, ale są. Widać, że różowe? Widać. Tyle to akurat widać. To jezioro ma chyba, nie, 28 km czy coś takiego. Całe. Nazywa się Poe. To jest tutaj ten mostek z tym hotelem. Ten hotel w Parku Narodowym kosztuje 300 euro za noc, za osobę i nie ma w tym nic, nawet śniadania, a za nim jest kemping, gdzie noc w namiocie za osobę kosztuje 50 euro. Także można się przespać w parku, ja to szanuję. I to jeszcze na wyspie. Chciałbym zauważyć, że to jest i tak taniej niż w Hiltonie w Rio. Spójrzcie na kolor tej wody. Jest niesamowita. Jest tak krystalicznie czysta, że szok. Jest tu restauracyjka taka, nie za specjalna, ale no jak na to, że jesteśmy na środku parku, gdzie od dawna nic nie ma, to można coś zjeść, o to bardziej chodzi. Idziemy jeszcze na spacerek, bo mamy 40 minut, super wycieczka. Będziemy jeszcze kołować, żeby jutro łódką popłynąć. Mam nadzieję, że się uda, bo nie mamy potwierdzenia jeszcze. Krystalicznie czysta woda. Z góry też to wygląda przepięknie. Odłamał się kawał góry i ten akurat tu przypłynął, a tamte tam zostały. Z tego lodu się odłamały. Wydaje mi się, że to jest powoli koniec tej wycieczki. Chociaż nie jestem pewny, bo mamy wrócić dopiero około 19, jest 15:30, więc mamy jeszcze troszkę czasu. Ciekawe, co jeszcze nas dzisiaj czeka. Jest tutaj tak pięknie, że aż nieprawdopodobne. Teraz jak wyjdę za ten pagórek, to Wam pokażę, jaka tu jest wypierdzielona plaża. Dobra, lecę. Ciekawe, co dalej. Ciao. Słuchajcie, jestem tak nieogarnięty, że ja już powinien być w autokarze, a jestem w połowie szlaku. Właśnie się spóźniłem. Pomyślałem, że ja tu szedłem 5 minut, a ja szedłem tu 20 minut. I autokar zaraz właśnie powinien odjeżdżać. Kurde, kasztan. Ty baranie. Tacy ludzie od nas z grupy. Ja się rozkładałem z dronem, to oni wracali i to biegiem. Się zastanawiałem, o co im chodzi. To już wiem. Biegnę. Patrzcie. Dojechaliśmy do Milodonu. O, tutaj ten Melodon. I tygrys szablozemny go wtedy ciach go tym sekatorem. I zeżarł. A żeśmy się wyspali w samochodzie, bo tu się 1,5 godziny jechało, słuchajcie.
słuchajcie, Mylodon to ten taki prehistoryczny leniwiec i on jest tutaj tak często pokazywany na rondach i w ogóle, dlatego że on został właśnie w tej jaskini odnaleziony jako oczywiście już szczątki w tej oto pięknej jaskini. Piękny park tutaj jest, no to jest faktycznie wow. Idzie się tutaj taką ścieżką i za chwilę widać piękne widoki. Dzień dobry państwu. W korku stoimy. Jest zamknięte, bo ścigają się wyścigówki i czerwone wyprzedzi białego. Przemiłym akcentem kończymy dzisiejszą wycieczkę, bo zaraz dojeżdżamy do naszej hacjendy. Jestem przeszczęśliwy, że mamy w ogóle chatę swoją całą. Mamy taki luz psychiczny dzięki temu, że jest szok, a dawno takiego nie mieliśmy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć! I Julek jest tak nieznośny, że ja wszystkim widzom w całej Polsce teraz powiem, jaki on był nieznośny. Julcio? Czy ja